chodzę, szukam, myślę, kminię. Chodźcie tu bliżej. Szukam, chodzę, myślę, kminię. Od 30, nawet 40, czy nawet 50 minut szukam pomysłu na nowy epizod. Aż tu nagle dostaję powiadomienie. Zrób proszę odcinek o tym dużym akwarium z neonkami. Uśmieszek. Jak zakładałeś, jak go prowadzisz, jaka filtracja, slash, media, itp., itd. To, co misie lubią najbardziej. Pozdro. Mówisz i masz. Dzień dobry Państwu, jestem Najwer, a to jest... Wiele osób, jeśli nie wszystkie osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z akwarystyką, idę o zakład, że zadają sobie dokładnie to samo pytanie, które ja sobie zadawałem, kiedy zaczynałem. Od czego zacząć? Czy zacząć od mniejszego zbiornika, czy zacząć od razu od większego akwarium, które, i to rzeczywiście prawda, troszkę łatwiej się prowadzi, ponieważ z racji większych gabarytów dużo trudniej w trakcie prowadzenia takiego akwarium zaburzyć ten cały ekosystem, by wywrócić te parametry wody do góry nogami. W moim przypadku, gdy miałem już na koncie kilka mniejszych aranżacji, takich jak te, pojawiła się ochota, której się spodziewałem, że kiedyś nadejdzie, mianowicie, żeby zrobić coś większego, coś wielkogabarytowego. Natomiast miałem ograniczony budżet. Także jeśli zastanawiacie się, od jakiego akwarium, od jakiej wielkości akwarium rozpocząć swoją przygodę, koniecznie obejrzyjcie do końca, odpowiem na to pytanie, ale po drodze przedstawię Wam szereg ciekawych informacji na temat tego, jak powstało to akwarium, jakie problemy popełniłem, których dziś prawdopodobnie już bym nie popełnił. Opowiem o tych błędach po to, żebyście Wy potencjalnie mogli ich uniknąć. Opowiem również o tym, jak udało mi się utrzymać relatywnie niskie koszty w trakcie zakładania tego zbiornika. Oczywiście nie obyło się bez wyrzeczeń, no ale powoli. Wymiary akwarium to 120 cm długości, 40 cm szerokości oraz 50 cm wysokości. Objętość brutto całego zbiornika to 240 litrów. W kwestii oświetlenia, które obecnie się na nim znajduje, jeszcze wrócimy do tego pod koniec filmów, ponieważ oświetlenie zmieniało się w czasie. Także do tych technikaliów zajrzymy jeszcze w dalszej części filmu. Tymczasem spójrzmy na to, co dzieje się obecnie w środku. Jeżeli chodzi o obsadę, zacznę od ryb, to pływa tutaj 8 skalarków. Ja to nazywam gang skalarów, ponieważ nieco czasem terroryzują inne mniejsze żyjątka. Zwłaszcza, że było tutaj sporo krewetek cherry, które zniknęły i podejrzewam, że stały się lunchem dla skalarów. Natomiast nie byłem w stanie wyłapać tych krewetek przy takiej aranżacji, jaką posiadam. Jeżeli chodzi o roślinność, to zdecydowałem się tylko i wyłącznie na takie gatunki roślin, które są bardzo łatwe w prowadzeniu. Czyli mamy tego zwykłego, pospolitego nurzańca, który z tyłu obrasta zbiornik i próbuje się przedostawać na front zbiornika. Praktycznie co miesiąc wyciągam pół wiaderka, niewielkiego wiaderka tego nurzańca. Na podłożu rośnie sobie strzałka wodna i jest tutaj też bardzo dużo anubiasów. Jest ta mała wersja anubiasa i ta zwykła wersja klasyczna. Jest gdzieś tutaj też kryptokoryna zagubiona i po drugiej stronie również kryptokoryna. Być może gdzieś jeszcze są jakieś rośliny, o których nie wiem, bo dużo się zmieniało w czasie. Z tyłu myślałem, że usunąłem tę roślinę. To jest polisperma coś tam. A ona z korzeni zaczęła mi z powrotem odrastać. Nie pasuje mi trochę do tej aranżacji, chociaż wiem, że wygląda pięknie, bo jest to fajna
roślina. Bardzo dużo kamieni, będę opowiadał o tym, jak robiłem tą całą aranżację. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robię przy tym zbiorniku, to ja wszystkie zbiorniki, jakie mam w mieszkaniu, setupuję w taki sposób, żeby nie mieć przy nich praktycznie dużo pracy. I przy tym zbiorniku w dalszej części filmu opowiem też o filtracji, oświetleniu, o tej całej instalacji, którą tutaj zrobiłem. Natomiast jedyne, co robię w tym zbiorniku raz na miesiąc, to przeczyszczam delikatnie szybę. Nie widać tego na filmie, chyba nie będzie tego widać na filmie, natomiast ja to widzę poza kamerą, że delikatny, to nie jest osad, to są chyba glony lekkie, które osadzają się na wewnętrznej szybie. Wszystko, co potrzebuję zrobić, to popodcinać trochę anubiasów, ponieważ jak spojrzycie na liść, widzicie, te anubiasy nie są do końca zdrowe. Większość anubiasów, które znajdują się w tym zbiorniku, starsze liście już od dłuższego czasu, tak jak ten tutaj na obrazku, zaczęły mi karłowacieć. I zaczyna się to robić w taki sposób, że od zewnętrznej strony liścia robi się brązowy nalot. Z początku myślałem, że to glony, ale po wielu próbach i błędach i testach wody, które zrobiłem, okazało się, że w zbiorniku zaczęło brakować jednego związku, mianowicie potasu, więc od dłuższego czasu nawożę ten zbiornik tylko i wyłącznie potasem, ponieważ innych związków wcale tutaj nie brakuje. I raz na miesiąc podcinam te bardziej skarłowaciałe liście. Zauważyłem, że dozowanie potasu w końcu zaczęło pomagać, ponieważ nowe liście zaczęły być wypuszczane w sensie anubiasy zaczęły puszczać nowe liście, co jest dobrą oznaką. To był też jeden z powodów, dla których zmniejszyłem bardzo mocno oświetlenie, ponieważ hipoteza, którą weryfikowałem, która się potwierdziła, jest taka i była taka i ona się potwierdziła, sorry za koło poćkałem, to fakt, że wszystkie rośliny szybko rosnące plus rośliny hydroponiczne przy mocniejszym oświetleniu, które tutaj były, zjadały wszystkie związki, których potrzebują anubiasy, żeby rosnąć, a anubias jako roślina najwolniej rosnąca z całego tego zbiornika po prostu nie miała szans w tej walce, więc zmniejszyłem oświetlenie, żeby też rośliny szybko rosnące wolniej pobierały te składniki odżywcze i zacząłem dozować potas. Efekty powoli zaczynają przynosić rezultaty, natomiast muszę teraz podciąć kilka skarłowaciałych liści i przeczyścić delikatnie szybę. Być może część z Was się zdziwi, jak to powiem, ale przestałem kompletnie robić podmianki wody w tym akwarium. Gdzie jest ta gąbka? O, jest. W ogóle używam magnetycznej gąbki. W sensie gąbki, czy czyścika tego magnetycznego. Przestałem robić podmianki wody w tym zbiorniku. Podmieniam wodę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę trzeba, kiedy widzę, że coś niepokojącego dzieje się w tym zbiorniku. I oczywiście, jeżeli widzę, że zachodzą jakieś niepokojące zmiany, pojawia się na przykład coraz więcej glonów albo zmienia się zachowanie ryb, to po prostu robię testy. Od razu robię testy kropelkowe. Mam tak naprawdę testy kropelkowe dla prawie każdego związku w akwarium i tyle. Akwarium ma być bezobsługowe, bo ja nie chcę poświęcać dużo czasu na akwarystykę, chociaż samo czyszczenie szyby jest czynnością niezwykle przyjemną. I to jest tak naprawdę cała opieka, którą sprawuję nad akwarium, pomijając oczywiście ciągłą obserwację, karmienie ryb itd., itd. Niemalże bezobsługowe. A teraz, skoro już doszliśmy do tego momentu, czas na historię. 200 zł. Dokładnie tyle zapłaciłem lokalnemu akwaryście, który likwidował swój zbiornik. A w cenie akwarium razem z szafką.
Jedno i drugie nieznanego pochodzenia. Jedno i drugie przeszło więcej niż bezdomne dziecko z Etiopii proszące o adopcję. Gdyby mój szwagier nie pomógł mi tego przywieźć, a żona nie pomogła doczyścić, prawdopodobnie poległbym na polu bitwy. Zresztą ta twarz zdradza wszystko. Gdy doprowadziliśmy zbiornik do stanu używalności, zabrałem się za stworzenie tła do aranżacji. Postawiłem na kolor czarny. Można to zrobić na kilka sposobów. Ja wybrałem najprostszy. Otóż pomalowałem tylną szybę akwarium zwykłą, czarną farbą akrylową, którą kupiłem w markecie budowlanym. Malowanie zajmuje dłuższą chwilę, ponieważ musisz nałożyć co najmniej kilka warstw, jedna po drugiej, oczywiście jeśli poprzednia już wyschła. Gotową bazę, czyli akwarium z szafką, umieściłem w centralnym punkcie, w centralnym miejscu mojego salonu i zabrałem się za tworzenie aranżacji. Jako pierwszą warstwę podłoża z tyłu oraz na środku akwarium wysypałem podłoże, które już wcześniej było w moim poprzednim akwarium. I właśnie na tym starym podłożu zacząłem układać kamienie. Kamienie, które de facto kupiłem od lokalnego akwarysty. Cena 15 zł za około 30 kg. A teraz pauza. Bo tu właśnie popełniłem pierwszy błąd. Jeśli umieszczacie w akwarium ciężkie elementy, takie jak kamienie, to dla bezpieczeństwa lepiej podłożyć pod nie jakąś plastikową kratkę. Chodzi o to, żeby przypadkiem nie uszkodziły dolnej szyby akwarium. Ja tego nie zrobiłem, dlatego domyślam się, że mam po prostu więcej szczęścia niż rozumu. Po dodaniu kamieni oraz ładnego korzenia, który również zalegał gdzieś w mojej piwnicy, wsypałem kolejną warstwę podłoża. Był to tak zwany Complete Substrat od firmy Tetra. Przy okazji popełniłem kolejny błąd. Ten substrat powinien był zostać przykryty na koniec dodatkową warstwą żwiru, po to, żeby związki w nim zawarte nie wydostawały się do słupa wody. Ja tego oczywiście nie zrobiłem, co miało też potem swoje naturalne konsekwencje w postaci pojawiających się glonów. Przed zalaniem zbiornika powsadzałem w podłoże trochę roślin trawnikowych. To były niewielkie szczepy, z tego co pamiętam, rośliny o nazwie Monte Carlo, która i tak nie poszła w tym zbiorniku. Zalewanie zbiornika jest zawsze przyjemną rzeczą. W moim przypadku, patrząc na ogólny stan techniczny akwarium i szafki, ja w tym czasie wykręcałem już numer do ubezpieczyciela, żeby wykupić polisę od zalania mieszkania. Tak dla świętego spokoju. Przez kolejne 2 tygodnie praktycznie nic nie robiłem z akwarium. Od czasu do czasu dorzucałem tylko jakieś roślinki. A to jakiś łodygowiec na tył zbiornika, a to jakieś krzaczki doniczkowe w formie hydroponiki, a to nawet pływająca sałata wodna. Dziś ta roślina wodna jest już zakazana w Unii Europejskiej, dlatego i u mnie zniknęła z akwarium. Na lokalnej giełdzie akwarystycznej udało mi się też upolować niezły zestaw anubiasów, które posadziłem na kamieniach. Kojarzę, że za 7 albo 8 pięknych szczepów zapłaciłem, bagatela, tylko 70 zł. W tym czasie po raz pierwszy też chwyciłem za kamerę. Ten dzień musiał kiedyś nastać. Duże akwarium dojrzewa od 2 tygodni. W sumie rośliny anubiasy wrzuciłem tydzień temu. Ale nie mogę już dłużej czekać, żeby nie wrzucić tam mojej niewielkiej, ale pięknej obsady. I plan na teraz jest następujący. Otóż ten zbiornik czeka na obsadę i czeka na więcej roślin, które to znajdują się w tym 60-litrowym zbiorniku. To był taki mój główny punkt akwarystyczny jakby w całej tej salono-kuchni. I plan jest taki, mamy tutaj 2 prętniki karłowate, kilka, nie wiem, chyba 8 sztuk neonków i 8 sztuk bystrzyków Amandy. Przepiękne ryby, przepiękna obsada. Te długie trapsko. Z tyłu te liściaste coś, co jest ulubionym przysmakiem moich prętników, również stąd wyleci. Podobnie jak trawnik, jedyną rośliną, której nie zamierzam obsadzać w tym dużym akwarium, będzie ten mech. Z prostej przyczyny nie mam nic przeciwko przycince mchu, ale problem z mchem polega na tym, że za każdym razem, gdy robię przycinkę, ten mech robi mi straszny syf. W sensie on się rozlatuje na bardzo małe kawałeczki po całym akwarium, później muszę poświęcać dużo czasu, żeby to wszystko zebrać. Nie chcę tego robić. Jakby moje podejście do akwarystyki jest takie, żeby zrobić,
i zapomnieć. W sensie karmić ryby i czasem robić podmiankę. Ok, zróbmy to. Jest dużo pracy, ponieważ ten filtr, Chińczyk, który jest absolutnie rewelacyjny, będzie wspierał dojrzewanie tego akwarium. W tym już od 2 tygodni chodzi Fluval 207. Wrzucałem tutaj świeże media filtracyjne, więc nie ma zbyt wiele bakterii nitryfikacyjnych, natomiast jestem dobrej myśli. Co? Prawie się zabiłem o węża. Tak, muszę podciąć wąż, żeby ten mały skurczybyk, który jest absolutnie, znaczy no nie absolutnie, ale niewiarygodnie cichy, żebym mógł jakby, no muszę przyciąć wąż. Wiecie o co chodzi. Po tym jak przeteleportowałem obsadę oraz roślinność z mniejszego zbiornika do większego, po raz pierwszy mogłem usiąść i cieszyć się widokiem tego, co udało się osiągnąć małym kosztem, ale wielkim wysiłkiem. W kolejnych miesiącach ekosystem w akwarium zmieniał się i ewoluował, aż pewnego dnia coś wpadło mi do głowy. Skupcie się, bo nie będę 2 razy powtarzał. Otóż wielu z nas posiada w domach rośliny doniczkowe, które paradoksalnie nie muszą być w doniczkach. Otóż część roślin może być uprawiana tak zwaną metodą hydroponiki, gdzie korzenie rośliny nie znajdują się w ziemi, ale rosną swobodnie zanurzone w wodzie. Jedną z takich roślin jest potos, zwany w sumie potocznie bluszczem. Ten konkretny egzemplarz był już uprawiany metodą hydroponiki. Dawniej miałem niewielkie akwarium tu, właśnie na tym murku, w mojej salonu kuchni i on znaczy nie chcę powiedzieć rozkwitł, ale niewiarygodnie szybko zaczął rosnąć właśnie gdy jego korzenie były zanurzone w wodzie. Poza tym rośliny doniczkowe, domowe, których korzenie nie są w doniczce w ziemi, tylko korzenie są zanurzone w wodzie, a rośliny, ten kwiat jakby jest poza akwarium, robią naprawdę bardzo fajną robotę dla tego ekosystemu w akwarium, ponieważ korzenie wyciągają ze słupa wody wszystkie te szkodliwe substancje, różne azotany, azotyny itd., więc jest to dodatkowa filtracja. To dlatego bluszcz będzie jedną z 2 roślin, które umieszczę nad tym dużym akwarium, ponieważ druga roślina... Otóż druga roślina, która może rosnąć metodą hydroponiki, to monstera. Tak, ta popularna domowa monstera. Jak widzicie, ta monstera jest trochę rozkrzaczona, ale ten konkretny egzemplarz również był już umieszczony w jednym z moich akwariów. To, co teraz zrobię, to wyciągnę te kwiaty z donic, pozbędę się całej ziemi, oczyszczę korzenie, poćwiartkuję, chciałem powiedzieć, ale podzielę je powiedzmy na porcje, na takie mniejsze części, mniejsze kwiaty i umieszczę właśnie nad tym dużym akwarium.
I znów się powtórzę, Monstera również jest mega super dodatkową filtracją, jeżeli tylko jej korzenie znajdują się właśnie w słupie wody w akwarium. Ok, dziurki wszystkie mamy wywiercone. Nie jestem pewien, czy będzie pasować. W sumie nigdy nie jestem pewien, bo budowlanka i wykończeniówka nie jest moją specjalizacją. Ale to trudno, trzeba improwizować. Dobra, tak mniej więcej prezentują się rośliny, które mam do dyspozycji. Są 3 duże szczepy monstery i nie wiem, 5, może 6 szczepów tego potosu, bluszcza. Więc to, co zrobię, to tak naprawdę randomowo jakoś improwizując będę je teraz jedno po drugim zawieszał na tej instalacji. Możesz stanąć tutaj. Jeśli zastanawiacie się, do czego tak naprawdę, albo czym, za pomocą czego zainstalować kwiaty na jakiejś instalacji, to polecam Wam takie zwykłe, nie wiem, trytytki, to się chyba nazywa. W każdym razie dostaniecie to w sklepie ogrodniczym, albo zwykłe te trytytki czarne czy tam białe w sklepie budowlanym. Będę brał kolejno, jako że nie mam żadnej strategii na to, będę brał kolejno każdą z tych roślin. Spróbuję zacząć od największych szczepów i gdzieś będę je tutaj wieszał. Asystuje mi Tatiana, operator pierwsza klasa. Dobra, zacznę od tych największych szczepów monstery. Oczywiście, że mogę chodzić z kamerą. Ona jest trochę, ta monstera rosła każdy liść w inną stronę, więc będzie to całkowita improwizacja, to jak chcę to zawiesić. Później to jakoś ładnie wysterujemy. Tak naprawdę pierwszy efekt nie musi być taki piorunujący, natomiast ta roślina się zaadoptuje. Ona będzie sobie rosła tak jak chce, tak naprawdę, więc to jest natura. Efekt osiągnięty. Jeszcze recenzja. Recenzja żony. Jak Ci się podoba, Słońce? Czy takie kwiaty mogą być u nas w salonie? Czy mam to ściągnąć? A to są moje kwiaty! To są moje kwiaty, to jest moja monstera! Ona zawsze była w naszym salonie. Super jest. Okej, powracamy do studia. Niezła historia, co nie? Tak naprawdę każde akwarium to jest zupełnie inna historia. Ja zawsze powtarzam, że nie ma 2 identycznych zbiorników na całym świecie. I właśnie to jest całe piękno akwarystyki. A skoro już tu jesteśmy, powróciliśmy do studia. To jak dziś wygląda zbiornik, mogliście zobaczyć już na początku tego filmu. Natomiast wyjaśnię, jakie dokładnie zmiany zaszły na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Pierwsza zmiana, która może rzucić się w oczy, to zmiana belki oświetleniowej. Otóż przez pierwsze 8 miesięcy tego, jak istniał zbiornik, świecił tutaj Twinstar 120B, czyli koreańska marka. To był drugi model ich Twinstara 120B, czyli ten nieco mocniejszy. Tamta lampa świeciła z maksymalną mocą 51 W. Nigdy nie podkręcałem jej na maksa, ponieważ tak jak już wspomniałem na początku, rośliny szybko rosnące za szybko rosły i kradły wszystkie związki potrzebne anubiasom. Ponadto nie do końca belka Twinstara, którą uważam za jedną z najfajniejszych belek, jeżeli chodzi o oświetlenie, o to jak ryby są wybarwione przy lampach Twinstara. Plus uważam, że lampy Twinstara są naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny. Ale do rzeczy. Nie pasowała mi lampa Twinstara, która jest srebrna, do koncepcji tego, że tutaj kolorem drugim jest kolor czarny. Jest czarna obwoluta tutaj. Jest czarna lampa u góry i ta srebrna lampa Twinstara trochę mi przełamywała ten koncept. Zamontowałem tutaj 2 lampy Lomnie, nie pamiętam, czy dobrze wymawiam tą nazwę, ale linki do całego sprzętu, który używam praktycznie we wszystkich moich zbiornikach, znajdziecie w opisie do filmu. Zachęcam zajrzeć na listę. Nawet jeżeli nie mogłem znaleźć dokładnie tego samego modelu, to prawdopodobnie znajdziecie na tej liście model zbliżony albo bardzo podobny. Więc podmieniłem oświetlenie w ostatnich kilku miesiącach. Zaletą tych lamp, one w ogóle mają wirniczek, nie wiem, czy będziecie go słyszeć.
jako że to nie są takie lekkie lampy. Spójrzcie na odbicie od ręki. To nie są takie lekkie lampy, być może dlatego mają swoje chłodzenie. Po pierwsze, są bardzo fajne w obsłudze, czyli jeżeli chcę wyciągnąć filtr albo cokolwiek robić w akwarium, nie muszę odsuwać dużej belki, która była usadowiona od jednego do drugiego końca. Więc są praktyczne. Mało tego, światło, które dają, które jest bardziej skupione, robi bardzo fajne taką poświatę, gdy działa filtr, który wzburza taflę wody. Rewelacyjny efekt. Świetnie pasuje to do tej lampy, która oświetla hydrofonikę. To jest zwykły uchwyt plus jakaś żarówa kupiona w sklepie ogrodniczym, która jest właśnie jakby dedykowana kwiatom. To nie jest jakby zwykła żarówka, tylko podobno roślinki fajnie rosną i rzeczywiście wcześniej miałem ten problem, że te rośliny jakby liście naturalnie, jakby roślina idzie w stronę światła, więc zaczęły się ściągać jakby w jednym kierunku w stronę belki, która tutaj wisiała. Dlatego podłożyłem dodatkowe światło, żeby ściągać trochę światłem te rośliny do góry i ta lampa zwyczajowo gaśnie gdzieś mniej więcej pół godzinki później. Kolejna rzecz i wydaje mi się, że to będzie ogromne zaskoczenie dla wielu akwarystów mniej lub bardziej doświadczonych, jest fakt, że tutaj wcześniej tu mam jakieś jakieś rzeczy akwarystyczne, jakąś ceramikę, no graty ogólnie akwarystyczne. Wcześniej stały tutaj dwa filtry, Sunsun HW603B oraz Fluval 207 i te dwa filtry ułożone w tej szafce robiły mi filtrację całego zbiornika. Było powiedzmy na styk, przynajmniej wtedy, gdy zbiornik już dojrzał, ale od kiedy te rośliny hydroponiczne zapuściły mnóstwo korzeni, robią tak mega turbo fajną robotę, jeżeli chodzi o filtrację, o wyciąganie wszystkich tych złych związków z wody, że mogłem zredukować filtrację. Obecnie, jeśli się przyjrzycie, to tam w rogu jest tylko jeden, to jest dość potężny filtr, jeżeli chodzi o filtry wewnętrzne, natomiast największą zaletą tego filtra jest, że przy relatywnie ogromnej mocy, ponieważ filtracja jest na poziomie 1200 litrów na godzinę. Oczywiście w warunkach laboratoryjnych strzelam, że nie wiem, z 800 litrów pewnie przefiltruje na godzinę. Jest bardzo cichy i był cholernie tani. Ja za niego dałem chyba 52 zł. I on sobie tam jest. Zaglądam do niego raz na 2 miesiące, może rzadziej, w zależności od tego, jaki jest flow, jaki jest przepływ wody. Zmieniłem filtrację również z drugiego powodu. Otóż, gdy często wyjeżdżamy z żoną na wakacje, oczywiście, jeżeli dbamy o filtry zewnętrzne, wymieniamy regularnie uszczelki, rzadko do nich zaglądamy, to nic się z zewnętrznymi filtrami nie dzieje. Naprawdę mam bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o filtry zewnętrzne, ale jednak nie chciałem się martwić tym, czy przypadkiem my, gdy będąc na wakacjach, nie doświadczymy tutaj powodzi i bałem się po prostu tego, że któryś z filtrów zacznie przeciekać. Stąd moja decyzja o tym, że praktycznie we wszystkich zbiornikach, które posiadam w mieszkaniu, korzystam tylko i wyłącznie z wewnętrznych filtrów. Takie są moje preferencje i jest to też kwestia bezpieczeństwa, ponieważ nawet gdy filtr zacznie przeciekać, nie zacznie przeciekać, nawet jak się coś z nim stanie, to on jest po prostu w akwarium. Jedyne, co się może z nim stać, nie może się spalić, może się zatkać, cokolwiek. Ale dla bezpieczeństwa brak zewnętrznych filtrów uważam za bardzo duży plus. On jest też dodatkowo schowany, jego tak bardzo nie widać, więc uważam, że nie wpłyną negatywnie na postrzeganie tego całego ekosystemu i na estetykę zbiornika. O, 17. Właśnie, widzicie, teraz to mam taki Blackwater trochę, ponieważ świeci tylko ta lampa. Moment, muszę ją włączyć z powrotem. Aha, i wszystkie zbiorniki w domu, lampa, grzałka, oświetlenie każdego z akwariów jest podłączone pod listwę Wi-Fi, więc mogę tym sterować zdalnie z każdego miejsca na Ziemi. Zawsze jest to dodatkowo większy koszt, ale czasem warto zainwestować dla komfortu. Inną rzeczą, gdy rozmawiamy o obecnym stanie tego zbiornika, jest fakt, że zmieniłem swoje nawyki, jeżeli chodzi o karmienie ryb. Mam tutaj taką, pokażę Wam. Zrobiłem sobie taką listę. Rybki karmię tylko w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Natomiast dni bez karmienia to wtorek, czwartek, niedziela. Kryją się za tym tak naprawdę dwa powody. Po pierwsze, im
mniej karmicie, w sensie nie przekarmiacie ryb, tym mniej macie roboty później w zbiorniku, ponieważ jest mniej odchodów, mniej podmian wody i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że zauważyłem, że gdy karmiłem ryby codziennie, to one tak naprawdę przestały instynktownie jakby pobudzać swoje naturalne instynkty. Skalary tak naprawdę całymi dniami siedziały tylko tutaj u góry przy tafli wody, czekając aż ja podejdę do zbiornika i może im coś rzucę. Od kiedy zredukowałem trochę częstotliwość karmienia ryb, zauważyłem, że skalary zaczynają coraz częściej eksplorować. Być może takie naturalne poczucie głodu powoduje, że one właśnie w ten taki naturalny sposób zaczynają pływać gdzieś tam z tyłu za roślinami, pobudzają się jakby do upolowania być może jakiegoś małego żyjątka. Widzę, że w skrócie przestały być tak leniwe, jak były wcześniej, więc nie muszę zmieniać wody, bo nie przekarmiam zbiornika, nie mam żadnej plagi ślimaków, nie muszę często podmieniać wody, ryby są zdrowe, ryby są piękne, wyglądają wspaniale, zachowanie jest takie, jakie być powinno, więc ja widzę tylko i wyłącznie same plusy. Jeżeli chodzi o karmienie, to oczywiście stosuję różne pokarmy, suche, w kulkach, płatki, dodatkowo żywy pokarm, na zmianę, żeby troszkę zbalansować im tą dietę. O, są tutaj jeszcze dwa zbrojniki. Nom 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 nom. Jest tutaj również skrzydłokwiat, który jest w takim koszyczku zamówionym gdzieś z AliExpress. To są tanie jakby koszyczki. Skrzydłokwiat, który był bardzo malutki, gdy go kupowałem, teraz zaczyna się rozrastać. Jeśli zrobi się naprawdę duży, rozdzielę korzenie, zrobię z niego dwa mniejsze skrzydłokwiaty. Monstera Monkey, jak widzicie, pnie się jak szalona. Jak ja ją kupowałem na festiwalu kwiatów, ona była takim malutkim szkrabem. Potos, czyli ten bluszcz bardzo popularny, no, idzie jak szalony. Monstera, która była gdzieś w przedpokoju i generalnie to myśleliśmy, żeby ją wyrzucić. Tutaj dostała jakby drugie życie. Wygląda to naprawdę wspaniale. Jestem zadowolony ogólnie z tego efektu. Prawdopodobnie już wkrótce będę musiał dorzucić kolejny szczebelek z bambusem i tak w górę, w górę, w górę, aż do sufitu. I to chyba tyle. Tym sposobem dojechaliśmy do końca. W kwestii kosztów, tak jak wspominałem, żeby wystartować z tym zbiornikiem, wydałem niecałe w sumie 1300 zł. Czy dziś wydałbym tyle samo? Prawdopodobnie wydałbym jeszcze mniej. Jedyną rzeczą, która wydaje mi się była niepotrzebna, to ta lampa Twinstar, za którą zapłaciłem 550 zł, tak mniej więcej. Uważam, że od razu wystartowałbym z nieco, nie wiem czy tańszymi, no, znaczy nie, dobra, te lampy były tańsze we dwie niż ten nowy Twinstar. Na koniec pytanie, które postawiliśmy sobie na początku. Czy gdy zaczynasz przygodę z akwarystyką, to zaczynać od większego czy mniejszego zbiornika? Otóż moja rekomendacja, jako że już mam to doświadczenie w rozpoczynaniu tej przygody, jest taka, żeby nie atakować od razu większego zbiornika. Oczywiście doświadczeni akwaryści powiedzą Wam, że większy zbiornik łatwiej jest utrzymać, ponieważ nawet jak zdechnie tam rybka, to te parametry nie za bardzo się wykałapućkają i wykoleją. Natomiast skoro to jest pierwszy zbiornik, to skąd cholera mamy wiedzieć, że to hobby w ogóle jest dla nas? Wtedy wydamy dużo mniej pieniędzy, dużo mniejszy budżet przepalimy w sytuacji, gdy na przykład nie spodoba nam się akwarystyka. W przypadku dużego zbiornika, gdy dojdziecie do wniosku, że kurde, to jednak nie jest dla mnie, duży zbiornik troszkę trudniej zlikwidować i no, trochę trudniej odzyskać już później te więcej pieniędzy, które trzeba dać w większy zbiornik. Moja rekomendacja, zacznijmy od czegoś małego i schodkami powoli pnijmy się w górę. Natomiast to, czego ja się nauczyłem, to to, że nie ma takiego akwarium, które zrobisz na początku swojej drogi, tej przygody jakby z akwarystyką. Nie ma takiego akwarium, które gdy aranżujesz, nie popełnisz żadnych błędów. Błędy są wpisane w proces uczenia się. Nikt nigdy niczego się nie nauczył, nie praktykując i nie popełniając błędów. Pamiętajmy o tym. Będę super wdzięczny za
każdą, nawet najmniejszą aktywność przy tym filmie. Jak skomentujecie, zostawicie łapę, subniecie, wiecie jak działają algorytmy. Jeżeli Wam się podobało, to będę super wdzięczny, jeżeli pomożecie mi z tym filmem dotrzeć również do innych. Być może takich jak ja, również początkujących akwarystów, ponieważ powtarzam to wszemi wobec, że ja z zawodowstwem, z byciem zawodowcem nie mam jeszcze absolutnie nic wspólnego. Ale lubię to, tak jak lubię o tym mówić i nagrywać te filmy dla Was. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!